Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecz Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek, serdecznie zapraszam na program. Dzisiaj dzień nowości i aktualności, ale zaczynamy od samochodu, który pojawił się w sprzedaży ponad 20 lat temu. Był za to dostępny w wersji Furio. No i jak Państwo myślą, ile pierwsza generacja Citroena C3 miała w tej odmianie koni? 120, 160 czy 200? No, niezupełnie. Citroen C3 w wersji Furio dostępny był z silnikiem 1.1 60 koni albo 1.4 75 koni, odpowiednio 16 sekund do setki albo niecałe 14 w tej mocniejszej wersji. Jeśli ktoś miał okazję kiedyś czy Peugeotem 206 czy Citroenem dowolnym z silnikiem 1.1 się przejechać, o regularnym korzystaniu nie wspominając, ten wie, że to wyjątkowa zawalidroga była. A czemu o tym wspominam? Bo Citroen miał taki dość szalony czas, w którym budował niezłe auta, ale dopisywał do nich jakąś przedziwną historię. W przypadku pierwszej C3 była to wersja Furio, która nijak się miała do tego, jakbyśmy chcieli kojarzyć tę nazwę. W drugiej C3 pojawiła się wysoka szyba czołowa i tu też marketingowcy się spisali, porównując doświadczenia płynące z jazdy z siedzeniem przed dużym panoramicznym telewizorem. Ale to było kiedyś. Dziś to przy marce DS tworzone są historie i legendy. Citroen wyluzował przynajmniej w Europie, bo w Indiach, a jest to kraj wyjątkowo dla marki ważny, pojawiła się właśnie C3 najnowszej generacji w wersji Sport. Pod maską wolno ssący trzycylindrowy silnik 1.2 o mocy 80 koni albo wersja z turbo 110 koni, czyli bez zmian. Czas potrzebny na osiągnięcie setki to 10 sekund, w tej mocniejszej wersji oczywiście, a cały Sport ukryty jest w kalkomanii i przeszyciu na fotelach. Ale może to i lepiej, że z taką powściągliwością do tego podeszli, może to i lepiej, że nie zrobili kwadratowej kierownicy, bo chęć wyróżnienia się, oczarowania, zaproponowania czegoś innego niż u konkurencji przybiera ostatnio, choć głównie w niemieckiej motoryzacji, kuriozalne rozmiary. Kilka przykładów. To panel oświetlenia, który na dzień dobry dezorientuje i tak na pierwszy rzut oka nie wiadomo o co chodzi, jak włączyć światła przeciwmgielne, a można je włączyć zupełnie przez przypadek, niechcący dotykając ten panel ręką. LEDowy pasek pod szybą, w leonie aktualnym, domyślnie włączony, również w nocy, przez co po kwadransie niektórzy mają sobie ochotę wydłubać oczy. Na szczęście da się to w diabły wyłączyć. Ktoś w Volkswagenie wpadł też na pomysł, że damy przyciski do otwierania tylko na przód, a jak ktoś będzie chciał sobie otworzyć szybę z tyłu, to sobie przełączy i będzie dobrze. No nie jest dobrze. Nowe BMW X3, gładzik na drzwiach, do ryglowania, pamięci foteli, i do nawiewu? Serio? Mercedes z tymi swoimi gładzikami na kierownicy to zupełnie osobna historia, a wracając do koncernu Volkswagena, testowaliśmy niedawno nowe Audi A5 i ten panel na drzwiach dotykowy do świateł, foteli, lusterek drzwi to nie jest fortunne miejsce, a obsługa co najmniej pokraczna. I ktoś spyta po co? Po co coś, co przez dekady uchodziło za wzór ergonomii, przynajmniej do momentu A6 i C8 z tym panelem dotykowym do obsługi klimatyzacji, wyewoluowało w rozwiązania eksperymentalne na bakier z przyjemnością obsługi? Odpowiedź, i to nie jest moja hipoteza, tylko odpowiedź przedstawiciela jednej z niemieckich marek premium, brzmi tak. Bo dla naszego najważniejszego klienta, takiego, który przychodzi po nowe Audi, Mercedesa czy BMW co 2 lata, musimy przygotować coś takiego, by nie czuł się w naszej nowości tak, jak w aucie, którym przyjechał, z którego wysiadł. Bo jeżeli poczuje, że już to wszystko zna, pójdzie do konkurencji. I tyle. I to staje się motywem przewodnim ostatnio, bardzo ryzykownym. Oto nowe Audi Q3. Auto bardzo ważne dla Audi, zbudowane na platformie Tiguana. 4,5 metra długości, do wyboru silniki znane z pozostałych Volkswagenowatych, benzyna 1.5 i 2.0, hybryda plug-in oraz 2-litrowy diesel. Auto trafi do salonów jesienią, ceny nie są jeszcze znane, ale wiemy dokładnie jak auto będzie wyglądało na zewnątrz. Trochę jak Hyundai, zwłaszcza z tyłu oraz w kabinie. Na drzwiach nie ma znanego zapięć panelu. Plus, przycisk do świateł awaryjnych nie jest w jednym bloku z innymi, jak w A5. Plus, ale to, co jest za kierownicą, jest największą rewolucją od czasów Citroena CX pierwszej generacji. Oto on, auto z lat 70. bez tradycyjnych dźwigni, a to nowe Audi Q3. Bez tradycyjnych dźwigni. Z prawej to jeszcze rozumiem. Popychamy do przodu, czy raczej do góry i jedziemy do tyłu. Popychamy w dół, jedziemy do przodu. Przycisk P jest z boku.
Natomiast to, co jest z lewej, już takie oczywiste nie jest. W dół to kierunkowskaz w lewo, w górę w prawo. Długie do przodu, przycisk do spryskiwacza przedniej szyby, pokrętło do wycieraczek i mały przycisk do tej z tyłu. No i jestem rozdarty. Z jednej strony doceniam szukanie rozwiązań lepszych niż dotychczas znane. Naprawdę doceniam i mam nadzieję, że to przynajmniej nie będzie gorsze, a może jakimś cudem nawet odrobinę lepsze, wygodniejsze. Ale z drugiej strony po ostatnich doświadczeniach pewne obawy jednak są i myślę, że dopiero jazda testowa je rozwieje. Albo scementuje. I niedługo się o tym przekonam. A skoro przy Audi jesteśmy, to chyba właśnie model Q3 miał być ostatnim spalinowym Audi w historii marki. Produkcja samochodów na benzynę albo olej napędowy według zapowiedzi sprzed kilku lat miała się zakończyć w roku 2033, ale już wiemy, że to nieaktualne. Nowa strategia ma być elastyczna i dostosowana do wymagań rynku. Podobne zapowiedzi słyszymy z każdej strony, ale idą też za tym zdecydowane ruchy. O elektrycznym Fiacie 500 przerabianym na wersję spalinową już kilka razy wspominałem, a to kolejny pretendent do konwersji. DS8, czyli flagowa limuzyna tej glamour francuskiej marki. Auto dostępne jest wyłącznie z napędem elektrycznym. Jeden silnik i akumulator 74 kWh kosztuje 250 000, 350 koni, dwa silniki i akumulator prawie 100 kWh od 290 do 350 000. Auto ma ponad 4,80 m długości. Zbudowane jest na tej samej platformie co Peugeot 3008. Wspaniały flagowiec, słowo daję. I musi się ta konstrukcja cieszyć szaloną popularnością, skoro kilka miesięcy od debiutu dostępność odmiany spalinowej czy hybrydowej jest całkiem serio rozważana, wręcz pewna. Sama operacja nie będzie skomplikowana. 1.2 już nie piórtek spokojnie się zmieści. Że żart? No to zobaczycie. A skoro o coraz łaskawszym spoglądaniu na tradycyjne źródła napędu rozmawialiśmy, to jeszcze dwa wątki a propos. Akio Toyoda, prezes zarządu Toyoty i wnuk założyciela marki, po raz kolejny wypowiedział się na temat elektryfikacji i bez zaskoczeń po raz kolejny konsekwentnie bardzo ją skrytykował, czy raczej skrytykował zbyt szybkie odejście od aut spalinowych. Według pana Toyody 27 milionów sprzedanych hybryd od debiutu Priusa w roku 1997 zostawiło łącznie ślad węglowy porównywalny z 10 milionami aut czysto elektrycznych. Jaki kalkulator mają w Toyocie, że im tak wyszło? Bardzo dokładny prawdopodobnie, bo powyższe wyliczenia nie uwzględniają wyłącznie emisji lub jej braku, ale cały cykl życia pojazdu od momentu, w którym pozyskane zostaną surowce do produkcji baterii, aż po ich utylizację z uwzględnieniem miksu energetycznego, który jest w niektórych krajach, tych, w których spora część elektrowni nadal spala węgiel. Drugi wątek związany jest z BMW. Być może pamiętają Państwo, nieco ponad 10 lat temu do sprzedaży trafiła pierwsza generacja modelu i3, która była dostępna z range extenderem, spalinowym generatorem prądu, tak na wszelki wypadek, jakbyśmy chcieli gdzieś dalej jechać. Pomysł wydawał się dobry, ale proszę zwrócić uwagę, jak przebiega rozwój elektrycznej motoryzacji. Przebiega dość chaotycznie. Producenci zaczęli od dużych, drogich aut, eksperymentowali z platformami dedykowanymi albo uniwersalnymi, a efekt tego jest taki, że to i tak w przewidywalnej przyszłości nie będzie dobre rozwiązanie dla każdego, a jedynie dla góra 30, może 40% kierowców. Od czasu do czasu pojawiały się konstrukcje wyposażone w generator prądu, jednak aktualnie na fali są raczej hybrydy plug-in. Często są one w stanie przejechać ponad 100 km na jednym ładowaniu, albo, w czym przodują japońskie marki, auta, w których silnik spalinowy pełni rolę generatora prądu, ale akumulator jest malutki i nie ma możliwości naładowania go prądem z gniazdka. Przykłady to Nissany czy Hondy. Auta elektrycznego z jakimś przyzwoitym zasięgiem, powiedzmy 500 albo 600 km i z generatorem prądu chyba na naszym rynku nie ma. I nic dziwnego, bo jest w tym pewien paradoks. Duży elektryk i tak waży 2 tony lub więcej, dołożenie silnika spalinowego na wszelki wypadek dodatkowo podniesie masę o 200 czy 300 kg, no i te kilogramy będziemy wozić. Jeśli ktoś mieszka w bloku i nie ma możliwości ładowania własnym prądem, czy skusi się na elektryka? Raczej nie. A na elektryka z przedłużaczem zasięgu? Też raczej nie. Więc wydaje się, że jest to ślepa uliczka, albo nisza, którą można zagospodarować i być może na niej zarobić. W Chinach tego typu konstrukcje jak grzyby po deszczu wyrastają i cieszą się coraz większą popularnością i być może w BMW przewidują, że podobnie może stać się i u nas, skoro kolejna generacja modelu X5 w wersji elektrycznej, będzie to iX5, może mieć na wszelki wypadek silnik spalinowy. Oczywiście będzie to tylko jedna z wersji, wymagająca rzecz jasna słonej dopłaty. Jak wysokiej? Nie wiemy, ale auto ma się pojawić już w przyszłym roku.
Oczywiście nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, nie wiemy jaki to będzie silnik, nie wiemy jaki będzie akumulator, ile auto będzie ważyło i ile będzie kosztowało. Wiemy natomiast, że jeżeli będzie naładowane i będzie zatankowane, to będzie mogło przejechać około 1000 km. Bardzo mnie ciekawi, czy to kolejne rozwiązanie okaże się niszą i to taką bardzo, bardzo płytką, czy też faktycznie będzie zainteresowanie tego typu pojazdami, ktoś dojdzie do wniosku, że okej, elektryk super, ale tutaj mam silnik spalinowy na wszelki wypadek. Zastanawiam się, czy większą popularnością nie będą się cieszyły jednak w Europie hybrydy typu plug-in. Znaczy nawet jestem przekonany, że się będą cieszyły, przynajmniej do momentu, w którym nie zmienią się przepisy. Dlatego, że w tym momencie średnia emisja takiej hybrydy plug-in, jeżeli ona jest w stanie przejechać na samym prądzie około 100 km, jest minimalna. No i w związku z tym tą emisją nadmierną producent nie musi się przejmować. Natomiast te przepisy mają się niedługo zmienić i może się okazać na przykład za 2 lata, że większość tych hybryd doładowywanych z gniazdka po prostu z rynku wymiecie. Zastanawiam się też nad jeszcze jedną rzeczą. Za 5-6 lat, jak się pokończą gwarancje, pokończą leasingi, kto te wszystkie samochody będzie naprawiał? Te coraz bardziej skomplikowane elektryczno-spalinowe konstrukcje. Ale to coś, czym będziemy się martwić za 5-6 lat. W tym tygodniu chciałbym pokazać Państwu jeszcze Mercedesa klasy C, oznaczenie na klapie 300DE, czyli jest to hybryda doładowywana z gniazdka z 2-litrowym silnikiem diesla. Zasięg około 100 km. Bardzo ciekawy samochód i myślę, że jeszcze Ford Capri jakoś w tym tygodniu się zmieści. Więc jest na co czekać. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.